Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę Wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na 17 odcinek tej serii. Kolejny dzień. Mój ostatni dzień w Acre. Jedziemy do Sulejmanie. Mam dzisiaj do przejechania 4 godziny drogi, 240 km i jest to w sumie, na tym wyjeździe, jest to najdłuższy odcinek, który muszę przestopować. Bo jakoś przez cały wyjazd zdarzyło się tak po raz pierwszy w moim życiu, tak podróżuję, że podróżowałem przez krótkie odcinki. Nie wiem, czy przejechałem więcej niż ze 100 km. Może z Gruzji, może z Kutaisi do Hopy, ale tam chyba też nie było tyle kilometrów. Wydaje mi się, że to może być najdłuższy w Kurdystanie. No i co, ja już się właśnie tutaj pakuję. Wczoraj sobie wszystko przygotowałem, żeby teraz sobie spakować. I co? I będę od razu szedł. Nie chce mi się za bardzo tutaj jakoś siedzieć już. Szczególnie, że ma dzisiaj trochę popadać, to ja wezmę sobie dzisiaj ten aparat. Ten drugi będzie schowany, ten jest mniejszy, wygodniejszy. I mam nadzieję, że w Sulejmanie hosta szybko tam niby znalazłem hosta, nie do końca wiem, czy mogę dzisiaj spać, ale to się okaże na miejscu. I co? Lecimy do Sulejmanie. To już będzie chyba miasto, które będzie najdalej w moim rankingu, jeśli chodzi o miasta, które odwiedzam w tym wyjeździe. I co? Dzisiaj jest dzień 20 i od jutra już tak naprawdę odliczanie w drugą stronę do powrotu. Równo za 20 dni mam samolot do domu, ale to dopiero połowa. Thank you so much, friend. Bye bye. O, w takim miejscu łapię stopa. Jestem już pół godziny bliżej i jadę w tamtą stronę na Szaklamę na Sulejmanie. Dobra, a więc jaki w ogóle mam plan na to miasto? Ponieważ przyjechałem wczoraj, od wczoraj nic nie zrobiłem. Ponieważ wczoraj potrzebowałem takiego dnia, gdzie za bardzo nic nie nagrywałem. Musiałem odpocząć. Kupiłem sobie po prostu jakieś jedzonko dobre. Siedziałem tutaj i oglądałem YouTube'a. Potrzebowałem taki dzień. Bo czułem się mocno rozładowany. Czułem, że moje baterie są mocno rozładowane i potrzebowałem po prostu się naładować, poleżeć, nie robić kompletnie nic. Nie ukrywam, że to miasto jakoś mnie specjalnie jakoś póki co tak... To pierwsze wrażenie jakoś mnie nie urzekło, nie wiadomo jak bardzo. Na pewno chcę iść do 2 muzeów dzisiaj. Pójdę do Muzeum o Mieście i do Muzeum jednego, które nie do końca wiem o czym jest, ale wiem, że powinien tam iść. Więc pójdę do 2 muzeów. Potem sobie pójdę coś dobrego zjeść i jutro ciśniemy do Erbilu. Nie będzie to miasto, które jakoś specjalnie wzdłuż i wszerz obejdę, bardziej tu przyjechałem, żeby tu przyjechać. Jutro pojadę do Erbilu na dwie noce, myślę, może na 3. I potem cisnę dalej.
zataczam kółeczko, jedę do Emedi, jedę do Duhoku i będę wracał już do Hakkari. Generalnie już pojutrze, już jutro po południu, czy tam koło 10 ma być już spoko pogoda, więc być może pojadę najpierw do Erbilu, potem pojadę na kaniony i potem wrócę do Duhoku i potem już do Turcji. Myślę, że tak z 3 dni przed powrotem zadzwonię, dopytam się, kiedy dokładnie mam jakiś autobus do Turcji i co? I ciśniemy dalej. Zostało już 19 dni do powrotu. Jestem już na tym etapie podróży, że już nic nie muszę, mam super materiał i co będzie więcej, to tylko bonus. Teraz już chcę tylko dociągnąć to do końca, bo jednak jestem już trochę zmęczony. No, ciśniemy. Lecimy do pierwszego muzeum. Niby nie pada, ale leje strasznie. Więc ja chyba po prostu idę prosto do muzeum. No, dlatego nie chcę za bardzo już w tym mieście być, bo tu po prostu leje, odkąd przyjechałem. Na starcie warto zaznaczyć, że wszystkie muzea są tutaj darmowe. Pierwszym muzeum, które odwiedziłem, jest Muzeum Slemani, czyli Muzeum Archeologiczne. Muzeum zostało otwarte w 1961 roku i od tamtej pory rozrosło się do miana drugiego największego muzeum w całym Iraku. Same muzeum jest odrestaurowane. Możemy w nim podziwiać m.in. inskrypcje i popiersia sasanickiego króla Nersecha. W galerii prehistorii możemy zobaczyć setki artefaktów z irackiego Kurdystanu i jego paleolitycznych jaskiń. Do tego w muzeum można zobaczyć tablicę z eposem o Gilgameszu z okresu starobabilońskiego z ponad 2000 lat przed naszą erą. Każdy chce zdjęcie. Każda sesja od razu. Kolejnym muzeum, które odwiedziłem, było Czerwone Więzienie, nazwane Amna Suraka. Jest to muzeum stworzone na terenie więzienia, w którym Saddam Hussein więził wiele osób, głównie studentów, kurdyjskich nacjonalistów i innych przeciwników ówczesnej władzy. W 2003 roku w tym miejscu otwarto muzeum, które dokumentuje łamanie praw człowieka pod rządami Saddama Husseina. This was prison, yes? Before this section is for a manager of here. Okay. And this section for a typewriter. Okay, typewriter. Na starcie muzeum przedstawia postać peszmergi. W tłumaczeniu z kurdyjskiego peszmerga to ten, który patrzy śmierci prosto w oczy. Tak nazywano bojowników walczących w partyzantce i powstaniach o niepodległość Kurdystanu, a obecnie odnosi się do żołnierzy kurdyjskich w Iraku. W tej części muzeum możemy spojrzeć im w oczy i zobaczyć, jak wyglądało ich życie. W walkach bardzo często musieli uciekać w góry i to tam żyli i czekali na moment walki. Fragmenty takie jak ten tego filmu nie będą tutaj przedstawione moim komentarzem na żywo, ponieważ muszę zrobić research. To jest zbyt duży temat, żeby go tak szybko przeczytać w telefonie i szybko powiedzieć do kamery. Tutaj będą przebitki, będzie mój lektor i myślę, że wyjdzie to całkiem fajnie. Ale z tego co wiem, jesteśmy w starym więzieniu.
I tu na przykład wszędzie widać dziury po kulach. W każdym możliwym miejscu tego budynku. Na terenie muzeum można zobaczyć artylerię oraz salę poświęconą walce z ISIS, która trwała na tych terenach jeszcze 10 lat temu. Następnie przeszedłem do części więzienia, gdzie byli przytrzymywani ludzie. Na ścianach do dziś zachowały się wiadomości, które napisali byli więźniowie. Często były to bardzo młode osoby. Mam na imię Muhsin. Uwięzili mnie tutaj. Zabrali mnie z domu, jak miałem 15 lat i zmienili mój wiek w dokumentach na 18, by mogli mnie zabić. Powiedziałem rodzicom, że basowcy mnie zabiją. Nigdy już się nie spotkamy. Tak brzmi jedna z wielu wiadomości napisanych na murach więzienia. W tych pomieszczeniach tutaj przetrzymywanych było około 150 osób. Każda osoba miała tak naprawdę takie 3 małe płytki przestrzeni dla siebie. I tu siedziały osoby głównie, które już były niby powiedziane im, że są niewinne, ale czekały często tygodniami, żeby je wypuścić jak nie dłużej. Powiem szczerze, że fakt, że jestem tutaj sam w tym całym muzeum, nie zobaczyłem ani jednego turysty tutaj. Jestem jako jedyny. Naprawdę mam ciary, naprawdę. Po całym muzeum. I to było wszystko 30 lat temu. W latach 90. tutaj takie rzeczy się działy. W całym muzeum byłem sam. Tym bardziej zwiedzanie Departamentu Tortur przyprawiało mnie o dreszcze. 3 pokoje, w których działy się rzeczy, o których strach pomyśleć. Na sam koniec widzimy halę luster, która jest poświęcona tysiącom ludzi, którzy stracili tutaj swoje życie. Łącznie Saddam Hussein zamordował około 180 000 Kurdów podczas swojego rządu. I na tym skończę ten odcinek. W Sulejmanie nie zwiedziłem nic więcej niż muzea z racji na brzydką pogodę. Zostaw suba i widzimy się już za tydzień. Cześć!